Witajcie. Złota era na rynku mieszkań się skończyła. I to jest prawda, ale nie we wszystkich miejscowościach, bo są miejscowości, które w ostatnim pół roku ruszyły w górę. Opowiem Wam o tym, bo to jest na pewno ciekawe, ale też jest ciekawe, gdzie nie inwestować. Żeby jednak mieć bazę do tej opowieści, najpierw króciutkie przypomnienie historyczne. W 2013 roku nasz rynek obudził się po załamaniu z tytułu Lehman Brothers. Najpierw ospale, ale od 2015 ruszył dynamicznie i tak naprawdę ten wzrost w większości miast zakończył się mniej więcej na przełomie drugiego lub trzeciego kwartału 2024 roku. Tak, to wtedy ten rynek zahamował i potem już w górę nie szedł, albo jeżeli szedł, to bardzo mało. Ale co dzieje się teraz? Dlaczego w niektórych miastach on rusza? Za chwileczkę. I jakie są dane na ten temat, że on rusza? Też za chwileczkę. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Najpierw jednak powiedzmy sobie, czy w ogóle to ożywienie też może być trwałe. Co było na przykład wcześniej dopalaczami tego rynku? No przede wszystkim bardzo niskie stopy procentowe, które utrzymywały się przez długi czas, a już w ogóle kiedy nastała pandemia, to te stopy procentowe spadły zupełnie do zera i ludzie po prostu bojąc się o swoje pieniądze przenosili, na przykład jeżeli mieli gotówkę z banku do mieszkania, bo tam po prostu nie dostawali niemal żadnych odsetek na tych lokatach. Kredyty też były bardzo nisko procentowane, nic tylko kupować. A potem, jak już ten rynek się uspokoił po tym szaleństwie covidowym, to przyszedł pomysł bezpiecznego kredytu 2%, który był wylaniem pieniędzy na pusty rynek. Na pusty w sensie rynek pierwotny, bo deweloperzy już widząc, że po tym szaleństwie covidowym zakupy zostały wstrzymane, oni sami stanęli z budowami i nagle pojawiła się góra kasy na rynku, na którym nie było co kupić, przynajmniej na rynku pierwotnym. To wszystko musiało pójść w górę. Fliperzy też szaleli i można powiedzieć, nawet ich inwestowanie było bardzo bezpieczne, bo na tak rosnącym rynku, nawet jeżeli popełnili błąd w ocenie tego, jakie mieszkanie warto kupić, to po prostu ten rosnący rynek wybaczał im te błędy. Ale skoro rynek stanął, jak powiedziałem, gdzieś tam w pierwszych kwartałach czy w połowie 2024, a raczej się ustabilizował, no to już te błędy nie są wybaczane, no i część ludzi odeszła z tej fliperki po prostu. No ale na 2024 roku świat się nie kończy i trzeba to jasno powiedzieć, że w 2025 roku zaczęły również spadać stopy procentowe po tych takich wysokich okresach i ludzie zaczęli najpierw nieśmiało, potem powoli pojawiać się na rynku zakupu mieszkań. Ale uwaga, ja to mówię z perspektywy rynku warszawskiego i ja tutaj w Warszawie widzę faktyczne ożywienie, lekkie ożywienie i widzę też taką charakterystyczną rzecz, że niektóre nieruchomości są zdecydowanie przewartościowane. Symen24, praktyczna wiedza o nieruchomościach. I niektórzy jeszcze ciągle żyją cenami i takim obrazem rynku po kredycie bezpiecznym. Ja nie wiem, jak można tak długo trzymać wspomnienia, ale trzymają się tych wspomnień. Czasami jednak uważają dobrze, to jednak może faktycznie mam za drogie mieszkanie i oni obniżają swoje ceny. Ale są też tacy, którzy widzą, że wystawili za nisko i ceny, ale przynajmniej tak uważają, i ceny nieruchomości swoich mieszkań podwyższają. Co ciekawe, moje spostrzeżenia są mniej więcej powiedziałbym odzwierciedlone przez na przykład dane serwisu za metr. On tam podaje taki bilans dla różnych miejscowości, ile mieszkań w danym czasie podniosło cenę, a ile opuściło. No i widać dokładnie to, co ja powiedziałem, czyli taki jakby stały pułap tych mieszkań, które są przeceniane w dół, ale też widać również, że pojawiają się przeceny i jak gdyby liczbowo narastają te przeceny w górę i to właśnie mniej więcej gdzieś od przełomu 2025-2026. Ale, i to jest wielkie ale, Warszawa
to nie cała Polska. Bo jest oczywiście jakaś taka grupa mieszkań, gdzie te podwyżki cen następują. Gdańsk ostatnio, no można powiedzieć, przeżywa duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości, ale Gdańsk to jest jedno z tych kilku miast w Polsce, które ściągają do siebie ludzi z powodu migracji wewnętrznych. Napływ ludzi do Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, on po prostu następuje i na razie wydaje się trwały. Jeżeli spojrzycie na dane w zametr dla innych miast, zachęcam, no bo ja nie mogę Wam przedstawić przecież wszystkich miast w Polsce, by ta audycja trwała za długo, no to zobaczycie, że te takie podwyżki nastąpiły tylko w tych największych miastach, a w większości tych mniejszych miast niespecjalnie widać wzmożenie tego ruchu. I powiem tak, i tak będzie dalej, bo niestety w Polsce mamy do czynienia z fatalną demografią. Niektórzy mówią fatalną, inni mówią z takim dostosowaniem się ludzi do tego, jak wygląda świat obecny. Nie dyskutujmy na ten temat, dlaczego tak jest, ale urodzin jest mało. Natomiast coraz więcej jednocześnie mieszkań jest dziedziczonych. Są mieszkania spadkowe, które powodują, że ktoś po prostu nie chce na przykład kupować nowego mieszkania, bo jak otrzymał w spadku, to może je dać swoim dzieciom i te dzieci już nie potrzebują mieszkania, jeżeli to mieszkanie jest w miejscu, w którym oni chcą mieszkać. Czasami wolą je wyremontować, niż wydawać pieniądze na kupno nowego mieszkania, a czasami te nieruchomości po dziadkach są naprawdę całkiem przyzwoite, no bo po prostu nasz świat się zmienił. Od ponad 20 lat w Polsce działa całkiem dobre budownictwo deweloperskie. To już nie jest tak, że dziedziczymy wyłącznie mieszkania w jakichś, nie wiem, familokach albo mieszkania w Wielkiej Płycie, która też w niektórych miastach nadal cieszyć się będzie zainteresowaniem. To wszystko oznacza, co powiedziałem, że tak naprawdę złota era na rynku mieszkań na razie się skończyła i jeżeli nie nastąpi jakieś nieprzewidywalne wydarzenie ekstraordynaryjnego coś, to po prostu ta era nie wróci. To se ne vrati. Ale przypomnijcie sobie, co powiedziałem o Warszawie i tych innych miastach. Tak, rynki się rozejdą. Tamte miasta małe są skazane po prostu na to, że te ceny mieszkań tam nie będą rosły specjalnie, bo one mogą rosnąć z powodu inflacji, z różnych takich powodów, ale raczej nie będą rosły i jeżeli tam są mieszkania w takich starszych zasobach, a będą tworzone jakieś nowe mieszkania, jeżeli w ogóle jakiś deweloper w takim mieście postanowi coś budować, to w pierwszej kolejności w takich miastach będą wypadały z rynku te słabsze mieszkania. Natomiast słabsze technicznie. Natomiast te mieszkania słabsze nawet technicznie w takich miastach dużych ciągle jeszcze mogą się w jakiś sposób utrzymywać. Dlaczego? Dlatego, że wróćmy znowu do przykładu Warszawy. Jest tu sporo budownictwa takiego socjalistycznego, ale to budownictwo po pierwsze było remontowane, a po drugie ono bardzo często znajduje się w dobrych lokalizacjach, w miejscach, gdzie ludzie chcą mieszkać, gdzie jest handel, gdzie są usługi, gdzie jest rozrywka, kultura, gdzie są szkoły. Rozmaite te rzeczy, których pożądamy, żeby były blisko nas. I te mieszkania deweloperskie często powstają gdzieś na obrzeżach. Dlatego, dopóki będzie parcie na te duże miasta, będzie napływ ludzi, młodych szczególnie z Polski do tych dużych miast, to na pewno te takie uważane za gorsze technicznie mieszkania będą jednak ciągle utrzymywane w ruchu i ciągle będą stanowiły rynek. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach. Czyli jeszcze raz spójrzmy się na to rozwarstwienie. Po pierwsze mamy rozwarstwienie, nazwijmy to terytorialne, lokalizacyjne. Grupkę miast, które przyciągają ludzi i całą resztę, z której następuje odpływ. Oraz mamy też mieszkania ze starszych zasobów, które w tych miastach, które mają ciągle napływ,
mogą się trzymać w cenie, mogą nawet zyskiwać. Trzeba myśleć, jak tam inwestować. W ogóle warto w nich inwestować, na przykład w mieszkania do wynajęcia. Natomiast inwestowanie w mieszkania do wynajęcia w tych gorszych miastach jest mocno wątpliwe. Oczywiście nie ma też jednej recepty i ja przypominam, dam Wam nawet link do naszej audycji, w której omawialiśmy małe miasta. Na przykładzie miast z północno-wschodniej Polski, ale to tak naprawdę odnosi się do całej Polski. I mówiłem tam m.in. o Mikołajkach. To jest miejscowość, z której rodzima ludność ucieka, a ceny mieszkań są, no, powiedziałbym, niebotyczne, zwłaszcza tych nowych, tak? Bo są to mieszkania przeznaczone pod konkretnego inwestora. Często jest to takie kupowanie mocno spekulacyjne, bo jakiś czas ten rynek i popyt na Mikołajki jako miejscowość turystyczną na pewno będzie się utrzymywać, ale w pewnym momencie zostanie osiągnięta granica rozsądków w inwestowaniu w Mikołajki. Dla odmiany pokazywałem również Gołdap, który jest miejscowością sanatoryjną, która ma w zasadzie nie taki sezonowy ruch jak Mikołajki, tylko może być, czy ma w ogóle szansę na ruch całoroczny, nawet zimą warto jest pojechać do Gołdapi, ale tam ceny mieszkań są nędzne. Dlaczego? No bo ta istniejąca baza turystyczna, sanatoryjna, ona obsługuje ten ruch i nie ma tego kupowania takiego inwestycyjnego. To nie jest ta moda, nie jest ten szpan jak Mikołajki. Inne miejscowości również tam analizowałem bardzo dużo, bo to były również miejscowości, na przykład Iława, czyli zupełnie inny rejon. Zajrzyjcie na tamtą audycję i zobaczycie sobie, jak różne czynniki mogą wpływać na perspektywę miast. Czym innym są Suwałki, tak jak powiedziałem, czym innym Augustów, czym innym miasta wymierające, ale ciągle utrzymujące się w cenie, a są też miasta, które są skazane po prostu na porażkę. I to oznacza, że jeżeli teraz chcesz inwestować w nieruchomości, to zastanów się przede wszystkim, w jakiej lokalizacji to robisz. I to nie jest już tak, że gdziekolwiek kupisz mieszkanie, to na nim zarobisz. A tak przecież było. Nie zarobisz na wynajmie często tego mieszkania, nie zarobisz również odpowiednio na sprzedaży tego mieszkania. Ale też obserwuj jednocześnie, co dzieje się ze stopami procentowymi. No bo faktycznie te obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Narodowy Bank Polski ożywiły rynek. Ożywiły. W Warszawie ożywiły. I już tak na koniec podsumowując, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Ja nie powiedziałem kategorycznie, że mieszkania to jest absolutnie zła inwestycja. Ja powiedziałem, że skończyła się złota era inwestowania w mieszkania gdziekolwiek i w jakiekolwiek. A to jest bardzo istotna różnica. Teraz, żeby zarabiać na nieruchomościach, trzeba coraz więcej wiedzy, coraz więcej analizy, coraz więcej chłodnej kalkulacji i coraz więcej rozsądku. I na nieruchomościach nadal można zarabiać, ale nie wszędzie i nie na wszystkich. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Zapraszam także na naszą stronę symen24.pl. Cześć, trzymajcie się. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach.